Lekcja 1. Plany zakupów. Planuję pójść na zakupy później. Masz jakieś rekomendacje? Jeszcze nie jestem pewien, ale myślę, że powinniśmy sprawdzić nowy butik w centrum miasta. To brzmi interesująco. Słyszałem, że mają unikalne opcje odzieży. Tak, i często prezentują lokalnych projektantów, co jest ekscytujące. Uwielbiam wspierać lokalne firmy. Dodaje charakteru naszym doświadczeniom zakupowym. Absolutnie. Plus, możesz tam znaleźć coś naprawdę wyjątkowego. Zróbmy listę tego, czego potrzebujemy, abyśmy niczego nie zapomnieli. Świetny pomysł. Pomoże nam zachować koncentrację i maksymalnie wykorzystać nasz czas. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie skarby odkryjemy podczas naszej wycieczki na zakupy. Lekcja 2. Poranna rutyna. Cóż to nasza poranna rutyna w pigułce? Ciekawe, jak każdy ma swój własny, niepowtarzalny sposób na rozpoczęcie dnia. Tak, niektórzy ludzie wolą spokojne poranki, podczas gdy inni rozwijają się aktywnością. Dokładnie. Uważam, że spokojne śniadanie pomaga mi nadać pozytywny ton. Zgadzam się. Miło jest mieć chwilę spokoju przed rozpoczęciem dnia. Niektórzy ludzie lubią wcześnie wykonywać treningi, aby uzyskać dodatkową energię. Tak, aktywność rano może naprawdę zwiększyć produktywność. Uwielbiam słuchać o różnych rutynach. Inspiruje mnie to do próbowania nowych rzeczy. Dzielmy się naszymi doświadczeniami. Może pomóc nam rozwijać się razem. Lekcja 3. Refleksje wojenne. Po rozpoczęciu wojny szybko stało się jasne, że była to straszna katastrofa. Tak, wpływ był druzgocący. Wpłynął na niezliczone życie i społeczności. Rozdzierające serce jest myśleć o zmaganiach, z którymi borykali się ludzie w tym czasie. Absolutnie. Wojny pozostawiają trwałe blizny, których gojenie może zająć pokolenia. Uważam, że ważne jest, aby uczyć się z historii, aby zapobiec podobnym wydarzeniom. Tak, zrozumienie przeszłości może poprowadzić nas ku spokojniejszej przyszłości. Ważne jest, aby wspierać osoby dotknięte chorobą i pracować nad odbudową. Zdecydowanie. Współczucie i solidarność mogą mieć znaczący wpływ. Propagujmy pokój i zrozumienie w naszych dyskusjach. Lekcja 4. Zmiana języka. Znaczna zmiana nastąpiła w języku angielskim po roku 1066. Tak, podbój normański miał głęboki wpływ na słownictwo i strukturę. Wprowadził wiele francuskich słów do angielskiego, wzbogacając język. Dokładnie. To połączenie języków stworzyło wyjątkowy krajobraz językowy. Fascynujące jest to, jak historia kształtuje słowa, których używamy dzisiaj. Ja też. Niesamowite jest widzieć, jak język ewoluuje w czasie. Lubię eksplorować etymologię i odkrywać pochodzenie słów. Tak, dodaje głębi naszemu zrozumieniu języka, którym mówimy. Kontynuujmy badania tych historycznych wpływów na angielski. To intrygujące. Lekcja 5. Kod ubioru wycieczkowego. W co powinniśmy się ubrać na naszą wycieczkę? Czy istnieje dress code? Nie jestem pewien, ale myślę, że zwykły strój byłby odpowiedni. To brzmi wygodnie. Wolę stroje, które pozwalają na łatwe poruszanie się. Tak, zwłaszcza
że będziemy chodzić i odkrywać. Upewnię się, że będę nosić buty, które są również dobre do chodzenia. To świetny pomysł. Komfort jest kluczowy, gdy jesteś na nogach przez cały dzień. Sprawdźmy również pogodę, aby odpowiednio się ubrać na dany dzień. Absolutnie. Nakładanie warstw może być mądrym wyborem, na wypadek, gdyby zrobiło się chłodno. Nie mogę się doczekać trasy. Będzie to świetna zabawa z nauką razem. Lekcja 6. Dostawa i płatność. Jeśli chodzi o harmonogram dostaw, jeśli to konieczne, jest to uczciwe. Po drugie, co z płatnością? Czy masz preferowaną metodę? Zazwyczaj wolę płacić kartą kredytową za dodatkowe zabezpieczenie. To ma sens. Często jest to najwygodniejsza opcja dla zakupów online. Tak, i zapewnia również jasny zapis transakcji. Dokładnie. Potwierdźmy szczegóły płatności, aby później uniknąć nieporozumień. Upewnię się, że wszystko dokładnie sprawdzę przed sfinalizowaniem zamówienia. Dobry plan. Niezbędna jest jasna komunikacja na temat tych szczegółów. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. To znacznie upraszcza proces. Lekcja 7. Badania podróży. Badałem konkretne kraje z myślą o naszej podróży. To brzmi ekscytująco. Jakie miejsca rozważasz? Szczególnie interesuje mnie odkrywanie Ameryki Południowej i jej bogatej kultury. To fantastyczny wybór. Jest tam tyle różnorodności do doznania. Dokładnie. Chętnie poznam historię i naturalne piękno regionu. Słyszałem, że krajobrazy zapierają dech w piersiach, zwłaszcza w miejscach takich jak Patagonia. Tak, a tętniące życiem miasta oferują połączenie tradycji i nowoczesności. Przygotujmy listę miejsc docelowych i zajęć, które musisz zobaczyć w naszym planie podróży. Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby zaplanować nasze przygody i stworzyć niezapomniane wspomnienia. Lekcja 8. Ryby biznes. Właśnie wyszedłem i kupiłem większy zbiornik dla mojej złotej rybki i jestem tym naprawdę podekscytowany. To brzmi niesamowicie. Czy dodałeś coś specjalnego do zbiornika? Absolutnie. Położyłem kilka pięknych roślin na dnie zbiornika, aby nadać mu naturalny wygląd. To świetny pomysł. Żywe rośliny mogą naprawdę poprawić środowisko dla ryb. I zgadnij co. Dostałem też miniaturowy zamek, w którym mogliby pływać. Miniaturowy zamek. To takie słodkie. Twoja złota rybka pokocha to odkrywać. Mam nadzieję, że tak. Chcę, żeby czuli się jak w swoim małym podwodnym królestwie. Wygląda na to, że tworzysz dla nich idealne środowisko. Wprowadziłeś ich już do nowego czołgu. Jeszcze nie, ale zamierzam zrobić to później dzisiaj. Chcę się upewnić, że wszystko jest w porządku. Lekcja 9. Łańcuchy przeszłości. Nie uwierzysz w historię, którą usłyszałem o skazanych na statku. Początkowo były przykutane łańcuchami pod pokładami. To brzmi intensywnie. Jak udało im się poradzić sobie z tą sytuacją? Cóż, gdy wypłynęli dalej w morze, niektórzy z nich faktycznie zostali uwolnieni z łańcuchów. Naprawdę. To musiało być ulgą dla tych, którzy zostali uwolnieni. Dokładnie.
Musieli poczuć poczucie wolności, nawet jeśli było to tylko tymczasowe. Mogę sobie tylko wyobrazić mieszankę emocji, które odczuwali, zostali zamknięci, a potem nagle uwolnieni. Tak, to fascynujące, jak okoliczności mogą się zmieniać tak dramatycznie. Myślisz, że wykorzystali swoją nowo odkrytą wolność. Lubię myśleć, że przyjęli ten moment i jak najlepiej ją wykorzystali. Lekcja 10. Przejrzyj i porównaj. Czy podczas zakupów online zawsze porównujesz ceny przed dokonaniem zakupu? Absolutnie. To sprytny ruch, zwłaszcza przy tak wielu dostępnych opcjach. Zgadzam się. Zwykle sprawdzam wiele stron internetowych, aby znaleźć najlepszą ofertę. A czy czytasz recenzje przed podjęciem decyzji o produkcie? Tak, recenzje są kluczowe. Pomagają mi zrozumieć jakość i niezawodność przedmiotu. Dokładnie. Lepiej być poinformowanym niż żałować zakupu później. Na pewno. W przeszłości popełniałem błędy, nie czytając recenzji. Wszyscy tam byliśmy. Uczenie się z tych doświadczeń jest tym, co się liczy. Zdecydowanie. Teraz poświęcam trochę czasu, aby upewnić się, że dokonuję właściwego wyboru. Lekcja 11. Tętniące życiem brzegi. Czy słyszałeś o plażach o tętniącej życiem kulturze? Brzmią absolutnie świetnie. Tak, robią. Czy wiesz, które z nich najlepiej odwiedzić? Czytałem, że niektóre z najpiękniejszych plaż znajdują się w miejscach takich jak Brazylia i Tajlandia. To brzmi kusząco. Połączenie oszałamiających widoków i bogatej kultury jest nieodparte. Dokładnie. Myślę, że doświadczenie lokalnych tradycji podczas cieszenia się plażą to idealny wypoczynek. Zgadzam się. To wspaniały sposób na naukę i relaks w tym samym czasie. Dodatkowo spróbowanie lokalnego jedzenia jest koniecznością podczas odwiedzania tych miejsc. Absolutnie. Jedzenie jest tak ważną częścią doświadczania nowej kultury. Nie mogę się doczekać, aby kiedyś odkryć to wszystko. Lekcja 12. Wybory wakacyjne. Kiedy moi rodzice wyjeżdżają na wakacje, zwykle decydują się na pobyt w motelu lub hotelu. To interesujące. Co wolą w tych opcjach? Lubią wygodę posiadania wszystkiego, czego potrzebują w jednym miejscu. To ma sens. Miło jest mieć łatwy dostęp do udogodnień podczas podróży. Dokładnie. Ponadto motele mogą być dość przystępne cenowo, szczególnie na krótkie pobyty. Prawda. Czy mają ulubiony hotel, do którego zawsze wracają? Tak, często wracają do tego samego miejsca ze względu na przyjazny personel i dobrą obsługę. To cudowne. Budowanie relacji z miejscem może sprawić, że wakacje będą jeszcze przyjemniejsze. Zdecydowanie. To dla nich jak dom z dala od domu. Lekcja 13. Rezerwuj błogość. Idealny. Podam dane mojej karty, aby dokończyć rezerwację naszej podróży. To brzmi świetnie. Nie mogę się doczekać, aż wszystko, co zaplanowaliśmy, się połączy. Wiem, prawda? Sfinalizowanie planów podróży jest zawsze ekscytujące. Absolutnie. Myślisz, że będziemy musieli przynieść coś więcej na podróż? Zrobię listę kontrolną, aby upewnić się, że nie zapomnimy niczego ważnego. To mądry pomysł.
Łatwo jest przeoczyć małe rzeczy w procesie pakowania. Dokładnie. A zorganizowanie wszystkiego sprawia, że podróż jest płynniejsza. Nie mogłem się bardziej zgodzić. To małe szczegóły mogą zrobić wielką różnicę. Niech ta podróż będzie niezapomniana. Lekcja 14. Obsługa pushback. Jak radzisz sobie z wszelkimi zwrotami ze strony pracodawcy podczas dyskusji? Zawsze podaję konkretne przykłady moich poprzednich sukcesów, aby potwierdzić swoje punkty. To sprytne podejście. Nadaje to Twoim argumentom większą wagę. Dokładnie. Ważne jest, aby pokazać, że masz solidne podstawy dla swoich pomysłów. A jak zachować spokój podczas takich rozmów? Skupiam się na aktywnym słuchaniu i przemyślanym reagowaniu na ich obawy. To świetna strategia. Pokazuje, że cenisz ich wkład stojąc na ziemi. Tak, sprzyja pełnemu szacunku dialog, który ma kluczowe znaczenie w każdym miejscu pracy. Podziwiam Twoje podejście. To umiejętność, która może naprawdę przynieść korzyści każdemu w jego karierze. Lekcja 15. Planowanie projektu. To brzmi wykonalnie. Upewnię się, że nie przekroczyliśmy tego budżetu. Doceniam to. Zawsze dobrze jest trzymać nasze finanse pod kontrolą. Absolutnie. Planowanie z wyprzedzeniem pomoże nam pozostać na dobrej drodze przez cały projekt. Czy uważasz, że musimy omówić inne aspekty, zanim zaczniemy? Tak, myślę, że powinniśmy nakreślić nasze główne cele, aby wszyscy byli zgodni. Świetny pomysł. Jasne cele mogą naprawdę skutecznie kierować naszymi wysiłkami. Regularne zameldowania pomogą nam również monitorować nasze postępy. Dokładnie. Ważne jest, aby pozostać w kontakcie przez cały proces. Nie mogę się doczekać, aż wszystko się połączy. Lekcja 16. Wyrażenia artystyczne. Czy widziałeś rysunki i obrazy rdzennych Amerykanów autorstwa europejskich artystów? Tak, są fascynujące. To niesamowite, jak różne perspektywy mogą uchwycić kulturę. Dokładnie. Ci artyści nigdy nie widzieli prawdziwej społeczności rdzennych Amerykanów, ale ich praca jest tak wpływowa. Naprawdę podkreśla siłę wyobraźni i interpretacji w sztuce. Absolutnie. To sprawia, że myślisz o tym, jak sztuka może łączyć różne światy. Ciekawie jest zobaczyć, jak te dzieła sztuki odzwierciedlają zrozumienie tej kultury przez artystów. Tak, każdy utwór opowiada własną historię, ukształtowaną przez punkt widzenia artysty. Sztuka naprawdę ma wyjątkowy sposób łączenia ludzi w czasie i przestrzeni. Nie mogłem się bardziej zgodzić. To piękny wyraz ludzkiego doświadczenia. Lekcja 17. Wyjątkowe umiejętności. Umiejętności Claptona są wyjątkowe. Całkowicie zgadzam się z tym sentymentem. Tak, jego talent jest naprawdę niezwykły i rezonuje z tak wieloma ludźmi. Wspaniale jest wiedzieć, że jego muzyka może dotykać życia w tak głęboki sposób. Absolutnie. Muzyka ma niesamowitą moc, która łączy nas emocjonalnie. A jego umiejętność łączenia różnych gatunków sprawia, że jego praca jest jeszcze bardziej fascynująca. Zdecydowanie. Utrzymuje jego dźwięk świeży i ekscytujący dla słuchaczy. Uwielbiam to, jak przez lata ewoluuje jako artysta.
Tak, inspirujące jest widzieć, jak ktoś pozostaje aktualny i innowacyjny w swoim rzemiośle. Jego poświęcenie muzyce jest czymś, co wszyscy możemy podziwiać. Lekcja 18. Zabawa fitness. Wiesz, nasza siłownia ma imponującą różnorodność sprzętu, w tym bieżnie i rowery stacjonarne. To fantastyczne. Posiadanie różnych opcji ułatwia utrzymanie motywacji i mieszanie treningów. Absolutnie. Dodatkowo mamy również ciężary do treningu siłowego, który jest niezbędny do budowania mięśni. I nie zapomnij o strefie jogi. To idealna przestrzeń do rozciągania i relaksu. Dokładnie. Joga może naprawdę pomóc poprawić elastyczność i zmniejszyć poziom stresu. Uwielbiam to, że możemy mieć tak zrównoważoną rutynę fitness w jednym miejscu. Zdecydowanie zaspokaja preferencje każdego, niezależnie od tego, czy chcą cardio, siły czy uważności. A to sprawia, że ludzie są bardziej skłonni do trzymania się swoich celów fitness. Tak, różnorodność jest kluczem do tego, aby rzeczy były interesujące i przyjemne. Lekcja 19. Postęp dla wszystkich. Uważam, że w naszym kraju byłoby wspaniale zobaczyć postęp w takich dziedzinach jak edukacja i opieka zdrowotna. Całkowicie się zgadzam. Edukacja jest podstawą lepszej przyszłości, a ulepszenia są niezbędne. Tak, a lepsza opieka zdrowotna może naprawdę poprawić jakość życia każdego. Dokładnie. Dobrze wykształcona populacja może prowadzić do większej liczby innowacji i wzrostu gospodarczego. Inspirujące jest myślenie o tym, jak te zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na nasze społeczności. Na pewno. Inwestowanie w edukację i zdrowie to inwestowanie w przyszłość kraju. Ważne jest, aby wszyscy byli zaangażowani w propagowanie tych ulepszeń. Absolutnie. Wspólne wysiłki mogą prowadzić do znaczących zmian, które przynoszą korzyści nam wszystkim. Miejmy nadzieję na przyszłość, w której te postępy staną się rzeczywistością. Lekcja 20. Zmiana czasów. Pod koniec lat 60. i 70. system rezerw napotkał szereg wyzwań. To prawda. Był to okres znaczących zmian i wstrząsów w wielu dziedzinach. Tak, stanęła w obliczu presji ekonomicznej, która sprawdziła jego skuteczność i stabilność. Wyzwania te doprowadziły do ważnych dyskusji na temat tego, jak zreformować system. Dokładnie. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z potrzeby modernizacji i zdolności adaptacyjnych. To fascynujące, jak wydarzenia historyczne kształtują nasze obecne systemy i politykę. Tak, zrozumienie przeszłości pomaga nam skuteczniej poruszać się w przyszłości. Przypomina nam również, jak ważne jest uczenie się na błędach z przeszłości, aby tworzyć lepsze rozwiązania. Zdecydowanie. Historia może nauczyć nas cennych lekcji, jeśli zwracamy uwagę. Lekcja 21. Niespodzianki podróżnicze. Podróżowanie może być taką przygodą, ale czasami mogą się zdarzyć nieprzewidywalne sytuacje. To taka prawda. Te nieoczekiwane chwile mogą być frustrujące lub prowadzić do niezapomnianych wrażeń. Tak. Pamiętam, że kiedyś zgubiłem się w nowym mieście, co okazało się niezłą przygodą. Mogę się odnieść. Czasami zgubienie się prowadzi do odkrycia ukrytych klejnotów poza utartą ścieżką. Dokładnie. Chodzi o to, jak podchodzimy do tych sytuacji, prawda? Tak, przyjmowanie nieoczekiwanego może sprawić,
że podróże będą bardziej ekscytujące i wzbogacające. I uczy nas dostosowywania się i zaradności w nieznanych środowiskach. Absolutnie. Każda podróż jest szansą na poznanie czegoś nowego, nawet jeśli nie jest to, co planowaliśmy. To jest piękno podróży. Każde doświadczenie dodaje naszej podróży. Lekcja 22. Inteligentne zakupy. Nie tak naprawdę zawsze czytam recenzję przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu. To mądra strategia. Czytanie recenzji może naprawdę pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji. Dokładnie. Pozwala mi zrozumieć zalety i wady produktu przed podjęciem zobowiązania. I uspokajające jest wiedzieć, czego inni doświadczyli z przedmiotem. Tak, uważam, że opinie klientów mogą podkreślić rzeczy, których mogłem nie brać pod uwagę. Absolutnie. Ochroni cię przed potencjalnymi rozczarowaniami później. Dodatkowo może to naprawdę zwiększyć moje zaufanie do wyboru produktów wyższej jakości. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Recenzje są cennym źródłem informacji dla każdego kupującego. Naprawdę mogą mieć wpływ na zapewnienie satysfakcji z naszych zakupów. Lekcja 23. Szczegóły rezerwacji. Tak, to w porządku. Czy mógłbyś również pobudzić o 8:00? To brzmi jak dobry plan. Zawsze warto mieć przypomnienie podczas podróży. Dokładnie. Zapewnia, że nie będziemy przesypiać i możemy rozpocząć dzień na czas. Plus, zaplanowanie pobudki zmniejsza presję. Absolutnie. O jedną rzecz mniej trzeba się martwić, gdy mamy ruchliwy plan podróży. Pomaga nam w pełni wykorzystać nasz czas, gdy jesteśmy nieobecni. Tak. Nie mogę się doczekać, aby odkryć wszystko, co zaplanowaliśmy na wycieczkę. Ja też. Płynny początek dnia z pewnością nade pozytywny ton. Przed nami ekscytująca przygoda. Lekcja 24. Zalecenia piekarnicze. Szukałem rekomendacji dla dobrej piekarni w mieście. W centrum miasta jest fajna piekarnia, którą wszyscy zachwycają. Naprawdę. Co jest w tym takiego specjalnego? Są znani ze świeżych wypieków i rzemieślniczych pieczyw, które są po prostu pyszne. To brzmi kusząco. Uwielbiam dobre ciasto z kawą. Na pewno ci się spodoba. Mają wiele opcji do wyboru. Doceniam Twoją sugestię. Będę musiał to sprawdzić w ten weekend. Nie pożałujesz. To świetne miejsce na relaks i rozkoszowanie się. Nie mogę się doczekać spróbowania ich smakołyków. Lekcja 25. Akty heroizmu. Słyszałeś o chłopcu, który otrzymał nagrodę od policji? Tak, zrobiłem to. Mężczyzna powiedział, że chłopiec był bohaterem za swoje odważne działania. To niesamowite, jak młodzi ludzie mogą zrobić taką różnicę w swoich społecznościach. Absolutnie. Jego szybkie myślenie i odwaga zasługują na uznanie. To naprawdę pokazuje, że każdy może być bohaterem, niezależnie od wieku. Tak, i inspiruje innych do odważnego działania w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że więcej takich historii zachęci ludzi do podjęcia działań w razie potrzeby. Zdecydowanie. To przypomnienie o sile dobroci i odwagi.
Bohaterowie mają różne kształty i rozmiary, a ten chłopiec jest doskonałym przykładem. Lekcja 26. Rytuały przed snem. Zanim wsiądziemy do łóżka, każdego wieczoru odmawiamy wspólnie nasze modlitwy. To cudowna tradycja. Musi przynieść poczucie spokoju przed snem. Tak, to miły sposób na refleksję nad dniem i wyrażenie wdzięczności. A kiedy wsiadamy do naszych łóżek, mój brat i ja rozmawiamy ze sobą przez chwilę. To brzmi cudownie. Te nocne rozmowy mogą być tak znaczące. Zdecydowanie. To szansa na podzielenie się naszymi myślami i marzeniami. Plus pomaga wzmocnić więź między rodzeństwem. Absolutnie. Te chwile tworzą trwałe wspomnienia. Cenię te rozmowy na dobranoc. Sprawiają, że czuję się bliżej mojej rodziny. Lekcja 27. Niezbędne zakupy. Zwykle kupuję produkty mleczne, mięso i świeże warzywa w lokalnym sklepie spożywczym. To brzmi jak dobry plan. Czy masz ulubione miejsce do kupowania tych przedmiotów? Tak, w pobliżu znajduje się rynek, który oferuje doskonałą jakość i różnorodność dla wszystkich moich potrzeb. To fantastyczne. Świeże składniki naprawdę robią różnicę w gotowaniu. Absolutnie. Uwielbiam wybierać najświeższe produkty i uzyskiwać najlepsze kawałki mięsa. Wspaniale jest wspierać lokalne sklepy, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości jedzenie. Dokładnie. Plus personel jest zawsze pomocny i przyjazny, co zwiększa wrażenia. Jest to ważne, gdy robisz regularne zakupy. Dobra obsługa robi dużą różnicę. Na pewno. Dobrze jest mieć miejsce, w którym jesteś rozpoznawany i doceniany jako klient. Lekcja 28. Cele współpracy. Zacznijmy od omówienia naszych wspólnych celów i tego, jak możemy skutecznie współpracować. To brzmi jak produktywny sposób na rozpoczęcie. Jak myślisz, jakie powinny być nasze główne cele? Wierzę, że skupienie się na jasnych wynikach pomoże nam zachować zgodność w całym projekcie. Absolutnie. Wyznaczanie konkretnych celów będzie kierować naszymi wysiłkami i utrzyma motywację wszystkich. I ważne jest, abyśmy oboje uzgodnili harmonogram, aby upewnić się, że dotrzymujemy naszych terminów. Tak, dobrze zorganizowana oś czasu może pomóc nam śledzić nasze postępy i dostosowywać się w razie potrzeby. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. Komunikacja będzie kluczem do naszego sukcesu. Zdecydowanie. Regularne zameldowania pomogą nam pozostać w kontakcie i sprostać wszelkim wyzwaniom. Z niecierpliwością czekam na wspólną pracę i osiąganie wspaniałych rezultatów. Lekcja 29. Wybory organiczne. Co sądzisz o wyborze produktów ekologicznych do naszych posiłków? Wierzę, że to świetny wybór. Żywność ekologiczna jest często zdrowsza i lepsza dla środowiska. Dokładnie. Są uprawiane bez szkodliwych pestycydów, co jest korzystne dla naszego zdrowia. Ponadto wspieranie praktyk rolnictwa ekologicznego pomaga promować zrównoważone rolnictwo. Absolutnie. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla planety. Uwielbiam też to, jak produkty ekologiczne mają zwykle bogatsze smaki. Tak, smak jest często lepszy, dzięki czemu nasze posiłki są jeszcze przyjemniejsze. Jestem za tym. Zróbmy nawyk wybierania organicznych, kiedy tylko możemy. Świetny pomysł.
Nie mogę się doczekać, aby wspólnie odkryć więcej opcji organicznych. Lekcja 30. Pozostawanie w formie. Tak, słyszałem, że ćwiczenia w domu to świetny sposób na utrzymanie formy bez opuszczania posiadłości. To prawda. Jest niezwykle wygodny i pozwala na elastyczność w planowaniu treningów. Dokładnie. Możesz ćwiczyć, kiedy pasuje to do twojego dnia, co jest ogromną zaletą. Ponadto w dzisiejszych czasach dostępnych jest tak wiele zasobów online do treningów domowych. Dobrze. Od jogi po trening siłowy każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz dostosować intensywność na podstawie własnego poziomu sprawności. Tak, personalizacja rutyny sprawia, że jest bardziej przyjemna i skuteczna. Myślę, że w tym tygodniu mogę spróbować nowych treningów w domu. To brzmi jak świetny plan. Motywujmy się nawzajem do bycia aktywnym. Lekcja 31. Przyszłe rozmowy. Naprawdę nie mogę się doczekać naszego następnego czatu w programie telewizyjnym. To zawsze świetna zabawa. Ja też. Uwielbiam omawiać nasze ulubione programy i dzielić się naszymi przemyśleniami na temat najnowszych odcinków. Dokładnie. To świetny sposób na połączenie się z czymś, co oboje lubimy. Ciekawie jest usłyszeć różne spojrzenia na postacie i fabuły. Na pewno. Nasze rozmowy zawsze przynoszą nowe spostrzeżenia i pomysły. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, w jakie nowe programy możemy się razem zanurzyć. To samo tutaj. Ekscytujące jest odkrywanie nowych ulubionych i dzielenie się nimi ze sobą. Upewnijmy się, że wkrótce ustalimy datę naszego następnego czatu. Absolutnie. Nie mogę się doczekać. Lekcja 32. Transport publiczny. Tak, słyszałem, że lokalny system autobusowy jest wygodny. Możemy spróbować. To brzmi jak świetny pomysł. Z pewnością zaoszczędzi nam to kłopotów związanych z parkowaniem. Dokładnie. Ponadto jest to okazja do zwiedzania okolicy bez stresu związanego z jazdą. Uwielbiam to. Może to być również zabawny sposób na poznanie nowych ludzi w naszej podróży. Zdecydowanie. Transport publiczny często łączy zróżnicowaną grupę ludzi. Zwykle jest to bardziej przyjazne dla środowiska niż jazda samochodem wszędzie. Tak, to duży plus. Powinniśmy sprawdzić rozkłady jazdy autobusów przed wyjazdem. Świetne myślenie. Zaplanujmy naszą trasę i wykorzystajmy w pełni naszą przygodę. Cieszę się, dokąd zabierze nas autobus. Lekcja 33. Wgląd w gazety. Zauważyłem, że lokalna gazeta zawiera również kilka stron zawierających opinie na temat wiadomości. To interesujące. Opinie mogą dostarczyć cennego wglądu w aktualne problemy. Dokładnie. Często przedstawiają różne punkty widzenia, które zachęcają do krytycznego myślenia. Doceniam ten aspekt dziennikarstwa. Dodaje głębi raportowaniu. Plus jest to świetny sposób na zaangażowanie się w perspektywy i obawy społeczności. Absolutnie. Czytanie różnych opinii może pomóc poszerzyć nasze zrozumienie. Zawsze lubię omawiać te artykuły z przyjaciółmi, aby usłyszeć ich przemyślenia. Tak, wywołuje ciekawe rozmowy i debaty. Postarajmy się przeczytać kilka razem i podzielić się naszymi opiniami. Lekcja 34.
Zdrowe wybory. W Ameryce mają powiedzenie: po prostu powiedz nie narkotykom. To dobre powiedzenie, ale myślę, żebym to dodał. To prawda. Chociaż jest to mocne przesłanie, promowanie ogólnego stanu zdrowia jest równie ważne. Dokładnie. Zachęcanie do zdrowych nawyków może zapobiec wielu problemom, zanim się pojawią. Całkowicie się zgadzam. Nauczanie młodych ludzi o odżywianiu i sprawności fizycznej może mieć znaczenie. Tak, chodzi o budowanie fundamentów zdrowego stylu życia. Otwarte dyskusje na temat wyborów mogą umożliwić jednostkom podejmowanie świadomych decyzji. Absolutnie. Istotne jest stworzenie sprzyjającego środowiska dla tych wyborów. Wierzę, że możemy wywrzeć pozytywny wpływ poprzez edukację i świadomość. Opowiadajmy się za zdrowym życiem w naszej społeczności. Lekcja 35. Sprzęt kempingowy. Myślę, że możemy również sprawdzić, czy mają jakieś dobre oferty na naczynia kempingowe w ten weekend. To świetny pomysł. Posiadanie odpowiedniego sprzętu może sprawić, że nasze doświadczenie kempingowe będzie znacznie przyjemniejsze. Dokładnie. Dobre naczynia mogą naprawdę poprawić nasze posiłki, gdy jesteśmy na łonie natury. Dodatkowo fajnie jest gotować na świeżym powietrzu, zwłaszcza przy ognisku. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dodaje niepowtarzalnego smaku wszystkiemu, co przygotowujemy. I tworzy wspaniałą atmosferę do gromadzenia się wokół ognia. Tak, dzielenie się posiłkami z przyjaciółmi to jedna z najlepszych części biwakowania. Zróbmy listę tego, czego potrzebujemy, zanim pójdziemy na zakupy. Idealny. Nie mogę się doczekać naszej przygody kempingowej. Lekcja 36. Przygody na świeżym powietrzu. To dobra rada. Jakie inne zajęcia na świeżym powietrzu lubisz oprócz zwykłych? Uwielbiam wędrówki i odkrywanie szlaków przyrodniczych. To świetny sposób na pozostanie aktywnym i cieszenie się na świeżym powietrzu. Wędrówki są fantastyczne. Pozwala doświadczyć pięknych krajobrazów i oczyścić umysł. Dokładnie. Lubię też jazdę na rowerze. To fajny sposób na poznanie nowych miejsc podczas ćwiczeń. Tak, jazda na rowerze może być ekscytująca, zwłaszcza gdy odkrywasz ukryte ścieżki lub malownicze trasy. I nie zapominajmy o spływie kajakiem. Przebywanie na wodzie może być niesamowicie spokojne. Absolutnie. To wspaniały sposób na połączenie się z naturą i odpoczynek od codziennych stresów. W końcu zajęcia na świeżym powietrzu nie tylko utrzymują nas w formie, ale także dają możliwość przygody i relaksu. Tak, i pozwalają nam docenić piękno otaczającego nas świata.